Dzień dobry kochani, z tej strony Farmer6812 i zapraszam na mój chów Bergman. Słuchajcie, no nie dzieje się dobrze. Jak widzicie, mamy gradobicie praktycznie. Więc ja pozwolę sobie na razie schować się. Nie wiem, czy pamiętacie, czy to było, czy nie było. Przywiozłem tutaj że tak powiem, palety z narzędziami, ale w zasadzie dwie palety z narzędziami i mi obie te palety pochłonęło. Druga miała być tam na rzeźnie, ale nie. Ale jednak mi tutaj dwie palety pochłonęło. Więc tak to wygląda. I teraz worki z cementem i cementowa cegła jest potrzebna, żeby tutaj dalej rozpocząć produkcję, budowę. O właśnie. O, i tutaj jest w końcu napisane, co jest potrzebne. Tylko tyle, że w wersji niemieckiej. Trzeba by to sobie przetłumaczyć, prawdę powiedziawszy. 1, 3, 2. To 3 palety, tak? Tak. 1, 3, 2. No, ciekawe. No dobra, to jak będziemy budowali, to będziemy się nad tym zastanawiać. Natomiast teraz, cóż jeszcze mogę powiedzieć? Trochę poza nagrywaniem zrobiłem. O, i teraz lepiej mnie słychać. No więc poza nagrywaniem kupiłem pole numer 3, które ma jeszcze pszenicę. Ono wygląda bardzo kiepsko, jeśli chodzi o potencjał planowania, a jeszcze jeszcze gorzej. O, tak to będzie po polsku. Jeszcze gorzej, jeśli popatrzymy sobie na potencjalne zbiory, spodziewane plony 64%, nie? A wygląda 62 nawet. Wygląda to niezbyt fajnie. Zdążyłem ściągnąć do tego pola już dużo sprzętu, żeby zrobić tutaj te zbiory. Dobra, może tutaj na chwilkę też zostaniemy. Tu jest wyjście. Tak. Mówiłem chyba ostatnio, że kupimy też, no bo tak jak mówię, trochę zrobiłem poza nagrywaniem. Mówiłem też, że kupimy, inaczej, wypożyczymy kosiarkę i to miała być kosiarka, której już nawet tutaj nie mam w modach. I zdecydowałem się jednak wziąć tego motylka Kuna. Wybaczcie. Co jeszcze się zadziało? Zadziało się tyle, że pamiętajcie tylko, że ja tutaj gram na Hofbergman i tylko mam jeden dzień, więc ten deszcz, który teraz pada, nie jest mi na rękę, bo on będzie padał jeszcze przynajmniej do 19, a ja bym chciał jeszcze zrobić zbiory i belowanie. I to nie jest fajne. Cóż, ja bym chciał jeszcze prasy kupić. Prasy, ale nie kostkujące, tylko prasy rolujące, okrągłe. Jakąś niezbyt drogą prasę. I tak między Bogiem a prawdą to nie wiem którą. Wydaje mi się, że ten Roland może być ciekawy. Tak naprawdę, jeśli chodzi o cenę, to tylko ten Roland z tych modów jako tako wygląda cenowo. I on robi tutaj beleczki Roland Rotofit Rotokut. Przyznam szczerze, że to tutaj coś się zmienia, ale bladego pojęcia nie mam, co to jest. O, Rotokut. Weźmy sobie Rotokut, bo kosztuje drożej. Jeśli wiecie, o co chodzi, to dajcie znać. Standardowa siatka, jak najbardziej. Koła. No, to są fajne koła, niech będą. Wow, i już 4000 jestem w plecy?
To może nie. To może nie. Zostańmy przy standardowych tutaj kółkach. Ok, 17 na godzinę i tą prasę klasa bardzo chętnie bym sobie sfinansował. Tak jest i będziemy robili belki po prostu. Nie wiem ile tutaj będzie w tej belce, nie pamiętam, 125 cm, ale ta prasa mi się przyda. Chciałbym również jeszcze dokupić wapno. W big bagach niech będzie wapno. A tutaj mam... No nie, no ale kupowałem głupio. A nie, tu też jest 2000 litrów. 450. A tu jest tańsze wapno. Nie, no to bierzemy to tańsze, oczywiście. Bierzemy 8 sztuk. Wapna nigdy za wiele. I tak się zastanawiam, czy ja mam tutaj jakieś... jakąś platformę. Nie licząc... takich z Hofbergman, bo to nie jeździ ponoć po drogach. Jakaś platforma by mi się jeszcze przydała, żebym to zapakował. Pamiętacie, mam chyba wypożyczoną platformę, na której wożę sznurek. Zaraz to sprawdzimy. Gdzież to było? Pojazdy i maszyny. Zobaczmy, co mamy w wypożyczeniu. Tak, mamy tego za 200 euro trailera takiego. I tylko jego, ale zastanawiam się, czy sobie do tych big bagów czegoś nie dokupić, a z drugiej strony na przykład takiego z modów, nie? 10-metrowego. Wow. Za 7,5 tysiąca i tutaj te worki naustawiać przykładowo. Tylko dlaczego tutaj te koła są? To będzie tym trudno cofać. Coś innego może. Zerknijmy. Tutaj co mamy? Nie. Tu są beczułki. Puste worki i palety. Dobra. Puste kartony w zasadzie powinno być. A co to? Zbiornik? Kontener na drewno jakowyś. I co my tutaj możemy znaleźć? Gdzie są te... Tu są gdzieś tu w lawetach. Tak, mamy tego Lizarda, co wypożyczyłem. Mamy Unię za 15 tysięcy. Bardzo ciekawy sprzęt. Nie wiadomo jak długi, ale tak się prezentuje. I mamy... Aha, tego Lizarda to już było. Tutaj drugi Lizard. Taki se. Nie wiem, którego Tlayera wziąłem. Większego czy te mniejsze, ale to coś mi jakiegoś moda brakuje. Poczekajcie, a w przyczepach? No tak, czegoś sobie nie dograłem ewidentnie przy tym uruchamianiu. To nie szkodzi. Nie szkodzi, gdyż mamy tutaj przyczepę z workami i musielibyśmy z nią zrobić porządek. Będziemy na nią pakować.
Nie bacząc na ten deszcz, co my tutaj mamy? Mamy nawóz i musimy to do czegoś zaczepić. I spróbujmy to zeskładować na razie gdzieś. W zasadzie to, że my tutaj mamy tą przyczepę, to jest może mi niepotrzebne, jest platforma, nie wiem, zaraz zobaczymy. Bo w sumie na tą przyczepę mogę równie dobrze wiele rzeczy zapakować, myślę. No, dobra, mamy to. Jezus Maria, takiego gradobicia to jak żyję, w sensie ile gram w FS25, to nie pamiętam, żebym miał. Teraz jeszcze tylko jedno mnie nurtuje pytanie, dlaczego to tutaj stoi i mi przeszkadza. Pozwólcie, że zrobimy... A nie. A nie. Czy to tam popchnąć, żeby dało... Bo to chyba nie mogę tego załadować. Coś mi się wydaje do tego sprzętu. Nie, teraz mogę. Nie wiem, dlaczego to drugie się nie ładuje. Czy to jest wapno? To jest nawóz, dlatego on się nie ładuje, a to też jest nawóz. Dobra, czyli to jest nawóz. No to spróbujmy w takim razie. Trochę tak może niezbyt ładnie, spróbujmy go włożyć na półkę. Wydawało mi się, że tutaj mogę to na półkę włożyć. O, trochę dalej musiałem to popchnąć. Dobra. Może nie było eleganckie, ale za to było szybkie, chociaż tak myślę, czy ja mam... No właśnie, mam tamten sprzęt i musiałbym to troszkę może posprzątać, kurka. Dobra. Zdejmiemy pasy i zobaczymy, jak się nam uda tutaj chyba ciąg dalszy nawozu poukładać na tych półkach. Aha, niespecjalnie nam się to udało. Ale widzę, że tam mamy jeszcze jedną bardzo ciekawą przyczepę, o której zapomniałem zupełnie. Z tą przyczepą to byśmy mały eksperyment zrobili. Dobra. Czy ja to mogę wyładować? By było miło. Ale wygląda, że chyba ta wersja nie ma autoloadu. No nie szkodzi. Będziemy to robili inaczej w takim razie. Już mamy naszego szafera. I byśmy mogli go odłączyć od tego sprzętu. Czy ja mógłbym to jeszcze... Co ja bym chciał z tym zrobić? No trochę chyba muszę
wykonać porządków jednak. Więc tak, po pierwsze primo, weźmy może te worki. Hop, worek numer 1. I czy ja mam ten? Słuchajcie, czy ja mam obciążnik? Bo jeśli ten szafer mi tak się podnosi do góry z obciążnikiem, transport zwierząt, tu nie mam obciążnika, no chwała Bogu, bo po prostu byłem w szoku, że ten sprzęt tak będzie mało użyteczny. No dobra, to jednak to zostawmy. Hop. Spróbujmy sobie jednak podłączyć ten obciążnik. No bez tego to tak kiepsko. Jak żeście widzieli. Powiedziałbym nawet, że fatalnie. Dobra. Ja myślę, że on nie bez kozery tyle waży. Te woreczki ciut ciężkawe są, nie? A zobaczmy może z takiego widoku, jak to wygląda. Hop. No i teraz mogę nawet jechać. Dobra, i ten worek powinien znaleźć się tutaj. No i następny. No i elegancko. Ale tak, zobaczcie. Ojej. To tak jednak nie ma, że ja sobie tak dowolnie będę manewrował. Teraz się boję, że jak tym wysięgnikiem tutaj teraz pojedziemy. O właśnie. O. Tak, dałem go bardzo wysoko. Damy go na siebie. 1000 litrów nawozu i żeby taki problem się pojawił natury technicznej. No kto by pomyślał? Hop. No, trochę tam widać, że nie ma lekko ten sprzęcik. Dobra, jak już tak sprzątamy, wielkie porządki. To podjedźmy to schować. Teraz, żebym ja to dobrze odczepił, to jest nie to. Aha. Ja bym chciał odłączyć o to. To całe chyba.
Ciekawe, że tego nie mogę razem odłączyć. Jakoś tak mi to nie wychodzi. No dobra, jakkolwiek. Tak, mamy takie widełki. Jeszcze została nam ta paletka do posprzątania. Cudownie. No i co? No i nic. Gdzie on tutaj ten trigger ma? Czyżby takich palet tutaj nie przyjmował? Nie, no przecież jedna ta paleta mi tam gdzieś weszła. Dobra. Zostawmy to tu. No, a ten obciążnik przecież mi wlazła. O! Czyli... No tak, trzeba wiedzieć, gdzie co położyć. Dobra, moi kochani, to teraz tak. A propos wiedzy, co gdzie położyć. To pozwolimy sobie tutaj podjechać i zostawić to. No taki deszcz jest, że naprawdę tylko takie... No, praktycznie nie widzę siebie z żadnymi robotami na polu w tym momencie. Mógłbym... O. Czy ja mogę to jakoś... Tak, mogę to jakoś zostawić, myślę. Żeby wyszło. I podczepimy wózek. Hop. Może ten wózeczek niech tutaj zostanie. Padałoby teraz coś podłączyć do tego szafera. A co ja będę potrzebował? Myślę, że te big bagi najprędzej. Pyk, adapterek. Pyk, sprzęt do big bagów. Jeszcze byśmy tylko zabrali, nie wiem czy akurat tak. O, byśmy zabrali. Muszę chyba tak spróbować podjechać. No, obciążnik, nie? Dobra. Się wycofajmy ładnie do domku. Dobra, wyłączony. To kolejny taki element, który tutaj by się zdało posprzątać, to jest oczywiście ten wózek Siemensa. Emule LSFM Innovation Emule. Czego muszę jakoś odłączyć? Chyba nawet nie. Czy urwę? No zobaczmy, który tutaj guzik będzie nam. Jak tu się od tego odpiąć?
No, prawdę powiedziawszy, nie wiem, jak się od tego odpiąć. Ho, ho, ho. Może trzeba odjechać, spróbujmy. Jaki długi mam ten kabel. To ja nie wiedziałem. No dobra, zobaczmy, czy ja to mogę jakoś odpiąć. Ojej. Czy ja to mogę jakoś odpiąć, a z tej strony? No powiem otwarcie, że nie wiem, jak to odpiąć. Zapiąć jakoś można było. Co tu się zmieniło? Aha, że pasy mogę zapiąć. No nie chcę pasów. No, powiem szczerze, że jestem w szoku. Muszę chyba kabel urwać. No zobaczmy. Nie, no musi być jakiś sposób na to. No bez kitu. Będę taką linkę ciągnął na uwięzi? Jezu. Jak to odpiąć? Jak ja to zapiąłem? Raz ta linka jest, raz jej nie ma. Naprawdę nie mogę tego odpiąć. Czekajcie sekundkę. Słuchajcie, to jakaś zaćma umysłowa. Właśnie to odpiąłem. I ja nie wiem, czy ja tego nie widziałem wcześniej. Spróbujmy jeszcze raz. No tak się odpina, jak się przypina, tak? Więc podjeżdżam tutaj. I co? I się nie mogę przypiąć? Mogę. I słuchajcie, przypinam się literką Q i odczep też jest literka Q, tylko że tutaj tego Q nie widać. Jak się dopiero przełączymy tu, to Q jest. No. I tak to wygląda. Dobra, mamy naładowany samochodzik elektryczny. I mamy nauczkę, że wszystko się odpina i przypina poprzez Q. Dobra. Ja tak się zastanawiam, czy ja coś potrzebuję. Czy ja coś potrzebuję włożyć i zawieźć do gęsi? Wydaje mi się, że chyba na tą chwilę nic nie potrzebuję. Więc wypadałoby się wybrać w podróż do tych gęsi z tym całym sprzętem. Jakże się to pięknie prezentuje. I tam byśmy to zostawili. A z tego miejsca to wygląda tak. No po prostu ja się nic nie mogę tutaj oddalić, przybliżyć. No jest tylko kierownica i powinny być dwa pedały. Hamulec i gaz, ale widzę, że ich nie ma. Prędkość maksymalna to jest 50, ale jeśli coś ciągniemy, to się wygląda na to, że robi tylko 30. Ale kieruje się to całkiem sympatycznie tym, jeździ całkiem zgrabnie. Nie mogę powiedzieć. Co prawda deszcz leje, a właściwie grat, a my to sobie jeździmy. Ale chyba jeździmy w kasku. Muszę pójść do domu. Ciekaw jestem, czy zamiast czapki jest kask. Kurczę, że ja na to nie wpadłem wcześniej. O, i teraz będzie pod górkę. Czy my tutaj uciągniemy ten kawałek? Tak, dawaj, w końcu jesteś elektryk. O, pomalutku, ale się wtoczył.
Dobra, już nasz gęśnik widać na samym końcu tej drogi. Powiem szczerze, fan jest. Naprawdę duży fan jeździć po tej mapie. No i te sprzęty są fajne. No można tutaj, nie wiem, pół życia spędzić. Bardzo mi się ta mapka podoba i będzie na pewno długo grana. Jeszcze przecież mamy drugie gospodarstwo, którego do tej pory żeśmy nie oglądali. A może kiedyś na nie zarobimy. Fajnie by było gdzieś się schować. Na przykład chwilowo tu moglibyśmy się schować. Z wszystkim. Powiem tak, najlepsza by była taka wiata przejazdowa, żeby można było... Wyłączmy silnik, żeby można było te przyczepy z jednej strony wjeżdżać, z drugiej odjeżdżać. I można by się zastanowić, czy tutaj gdzieś taka wiatę nie można by postawić. Jestem przekonany, że za jakieś nieduże pieniądze taka wiata mogłaby się znaleźć. Przejazdowa, tylko to nie są nieduże pieniądze i to nie jest mała wiatka. 35 000 to troszkę jest. Ja bym nie chciał za dużo inwestować w tą wiatkę, powiem otwarcie. No to takie jakieś dziwne coś. No, muszę poszukać chyba na jakimś modhubie. To jest takie, ale to jest duże, bardzo duże. Bardzo, bardzo duże, nie wygląda dobrze. No a takie rzeczy też w ogóle odpadają. No. No to póki co leżymy. Nie mamy wiatki, to nic nie będziemy tutaj stawiać na dzień dobry. Jak to się dzieje, że na tą przyczepę tak tutaj pada? Ona jest pod dachem. No może nie pada, może mi się wydawało. Dobra, zostawmy ten cały skład tutaj. Niech sobie stoi. My wrócimy na gospodarstwo. Czekajcie. Chlewik, nie obora. Chciałbym zobaczyć gęsi pierwsze, kozy. Mamy kozy. Kozki są na razie bardzo młode. Nie, 18 miesięcy. To nie takie młode. Kozie mleko nie ma. Łąka jest 100%. A ja tutaj potrzebuję trawy, siano, koniczynę dla kóz. Trawo, siane, koniczyna. No i C, tu są bardzo młode gąski i mają zamiast owsa mają pszenicę. No i trochę jej zjadły, muszę przyznać. Ciekaw jestem, czy mamy ich 200 sztuk, czy te 200 sztuk dużo nam tutaj tego zje. Jest 18:22, to kiedy ja będę czekał? Jeszcze chwilkę będę czekał, dobra. Słuchajcie, no to skoro tak, to przeskoczymy sobie, weźmiemy sobie nasz ciągnik i pojedziemy po wapno. Zapakujemy go ile się uda. Korzystając z naszego olbrzymiego promienia skrętu, możemy nawet światła zapalić, bo pogoda taka jest, że wypadało te światełka by zapalić. No, tym razem się nawet rozejrzymy wyjątkowo. Czy ten teren tu po prawej nadal należy do mnie? Chyba tak. Tak, należy. Widzę na minimapie, że się świeci na zielono. Dobra, słuchajcie, tą drogę pokonujemy setki tysięcy razy, więc ja to skrócę. Widzimy się w sklepie.
Ok, trochę pracy mi kosztowało. Zapakowałem ten 8 sztuk. Słuchajcie, no muszę przyznać, że tym sprzętem, tym Manitou, no bez wysięgnika to ciężko zapakować. Bo najlepiej by było wszystkie tak zapakować, jak zapakowałem te dwie ostatnie, albo 4 ostatnie. Tak, bo one jakby weszły po szerokości, albo po głębokości. No tak, zobaczcie. No. No ale mamy to z trudem, bo z trudem, ale się udało, więc wracamy na gospodarstwo. Słuchajcie, kochani, zdecydowałem się zamiast na farmę podjechać jednak pod pole i je zwapnować. Tak, więc będziemy je wapnować. Uzupełnimy sobie tutaj rozrzutnik. Jakieś tutaj coś się zawsze nazbiera. A jedno się skorczyło, weźmiemy z drugiego. Ok. Nie wiem, czy się powinno w deszczu wapnować, ale my będziemy. Dobra. Ustalmy sobie tylko jakieś linie. Dobra, może być także dookoła. GPS. Ok. Więc tu będzie linia numer 1. I zaraz zaczniemy naszą pracę. Ja pojadę tylko z innego widoku troszeczkę. O, coś takiego, żeby widać, co tutaj się dzieje. Dosypałem, nie dosypałem, nawet nie wiem. Ok, chyba dosypałem. No, całkiem ładnie to wygląda. Myślę, że zwapnować zawsze warto. Jeśli jest inaczej, to napiszcie. Ja naprawdę nie jestem rolnikiem zawodowym i nie wiem, ale jeśli wy wiecie, to bardzo chętnie się będę do waszych rad stosował, o ile tylko je zapamiętam. Wydaje mi się, że wszystko tutaj idzie ładnie, jak na razie. No i możemy wrócić po... No widzę nawet, że tych 8 worków to może być zdecydowanie za mało. Jeden przejazd i 3000 poszło. Może weźmiemy trochę z tyłu tego wapna, żeby tak przyczepka trochę lepiej wyglądała. No i wzięło ze środka. No to jest po prostu... Bierze skąd chce cały farming. Dobra. Wracamy. Wracamy tam, gdzie żeśmy skończyli. O, jak mnie wyrzuciło na tym zakręcie. Kto by się spodziewał. Tutaj na końcu tego wapna jest jakby trochę za dużo, nie? Dobra, myślę, że możemy tak to zrobić. Opaj.
Jeśli tu były jakieś ścieżki technologiczne, to mam nadzieję, że już ich nie będzie za chwilę. No i znowu mi wapno wyszło. Dobra. Naprawdę dużo tego wapna. Ok. No, zobaczymy, co tym razem się opróżni. No chyba dobrze, to akurat ta z samego skraja. I druga z samego skraja, no to fajnie. I muszę bliżej podjechać. Dobra. Udało nam się dookoła przejechać, to teraz... O... Jak te linie teraz biegną? Się zagubiłem. Chyba tutaj, nie? Ja myślę, że trzeba jeszcze raz je wygenerować, bo naprawdę nie wiem. Aha, czyli jedna tu, druga tu. Czy ja tutaj dobrze stoję? No chyba tak. Wydaje się, że dobrze. No to jedziemy. No wapno po prostu ucieka w takich ilościach, że jestem zdumiony. Nie wiem, czy to kwestia tego rozsiewacza, czy o co chodzi. Dobra, i gdzieś tu powinna być jeszcze jedna linia przejazdu. Myślę, że bardziej z tamtej strony. Nie no, chwilkę. Gdzie jest ta trzecia? A, tutaj. Tutaj, no to pędzimy. Nawet nam się nie udało 6000 całego pola zrobić. Ajajajajaj. No ale to nie szkodzi. A już ostatki będą. Ok, spróbujmy podjechać z tamtej strony, żeby troszkę tego woreczka aby trochę ten rozkład masy był na przyczepie bardziej symetryczny. No, zobaczmy. Ok, zostało na przyczepie 5000 i wydaje mi się, że to będzie zdecydowanie za mało na tamto pole, które kupiłem. No, będziemy mieli po prostu jeszcze jeden przejazd. Nie, to nie było tu, to było jeszcze kawałeczek dalej. O, chodzi o tą linię. Mamy ją do zrobienia. Tutaj nie ma dużo, jest tylko troszkę. I powinno się tutaj przestać to robić. Dobra, słuchajcie, no to mamy pole zwapnowane, myślę. Tak, ono tutaj jak popatrzymy, to jest w celu, cel osiągnięty. Przejdźmy się w tym gradzie. Azot źle, ale wapno większościowo jest w porządku.
No dobra, jeszcze zobaczymy jaką uprawę zrobimy. Właśnie, a propos uprawy, i to jest bardzo ważna kwestia, że ja do tych kaczek potrzebuję owiec, tak? Kaczki, owiec, dobrze pamiętam? Owiec, tak. A owiec będzie dopiero będzie w marcu, tak naprawdę. Więc wcześniej możemy równie dobrze rzucić jakiś poplon. Dobra, to zjeżdżamy z tego pola. Teraz pytanie, który ciągnik, bo ja bym tutaj jakiś poplon rzucił. O. A, zapalił. Zapalił. Strasznie ten deszcz tutaj pada, naprawdę. Tak, nie mamy silnika włączonego, więc na spokojnie teraz popatrzymy. Bo nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja tak mam, że niektóre maszyny są moimi ulubionymi, jeśli o to chodzi. I tutaj z tych ulubionych maszyn to wygląda na to, że jest taka talerzówka Dalbo w rozsądnej cenie 8-metrowa, 43 tysiące, bo następne potem już mamy przeskok, a to jest 6-metrowa 18 i to jest 8-metrowa 18, więc ja bardzo chętnie to Dalbo przygarnę. No przecież nie to i nie to i nie to i nie to. Ja mam, zdaje się, mam coś takiego jeszcze do roboty. Kultywator mam, aha, nie mam talerzówki, mam kultywator, ale na tym kultywatorze nie będę miał możliwości posiania poplonu, a tą talerzówką ten temat sobie załatwię. Więc znowu bierzemy Dalbo, do Dalbo jednostkę wysiewającą. Zrobiło się co prawda 50 tysięcy, ale mamy 8 metrów i to jest to. Więc my ją sobie tutaj na roczek weźmiemy. Czuję, że będziemy płacić dużo pieniążków, ale będziemy ją tutaj mieli. Dobra. Tak sobie siedzę i myślę teraz, czy ja mam... A, jeszcze a propos tego Dalbo, to 180 koni. No, to jest właściwe na prawie każdy. Znaczy na prawie każdy. Mam 2 ciągniki przynajmniej, które to potrafią. Jak nie 3. Bo wydaje mi się, że ten... A, 143. No to przepraszam najmocniej, pomyłka. Ale te dwa sobie poradzą bez problemu. Na przykład Fiat. Może to Dalbo pociągnąć, tak? Więc zaraz pojedziemy Fiatem po Dalbo. Tylko pytanie... ile ja mam nasion? 6000 litrów. No to spoko. No to możemy wziąć z gospodarstwa. Dobra, przysiadka do Fiata. Przyczepę odłączymy. Jedziemy po Dalbo. Ok, taką my są na gospodarstwie. Mamy paletkę nasion. No i trzeba je do tego tutaj pięknego ustrojstwa. Jak ono ładne, czyściutko wygląda, do tego Dalbo załadować. O, nie wiem też czy gdzieś... O, i tutaj możemy mieć, widzę. Nie wiem czy mamy gdzieś myjkę. Aż muszę zerknąć. No. Mogę załadować? Tak. I rzutkiewka oleista, bo gotowa będzie zaraz do pracy. O. Dobra, teraz trzeba zrobić zawrotkę. Czekajcie, czy ja coś tutaj źle zrobiłem? Przypadkiem? Nie, bo to jest siewnik.
Tak, to jest siewnik i on ma tylko 5 albo aż 5 metrów. Nie moglibyśmy go wykorzystać, ale 8 metrów zdecydowanie robi robotę lepszą. Tak myślę. Więc zawrotka. Śmigamy. I chyba zaczniemy najpierw od tych pól tutaj. I już widzę, że źle śmignąłem, bo to trzeba było tutaj do góry śmignąć. No właśnie. No to rozłóżmy ten sprzęt. A możemy sobie nawet ścieżki wygenerować. Będzie nam może wygodniej. Ja tu trochę go zmniejszę o te 20 cm. Ja mam taką tendencję, żeby nie jeździć tak elegancko. I wygenerujemy sobie poprzeczniaczków 3. No, myślę, że to będzie ok. Tak więc zaczniemy tutaj od tego środeczka. A ten poprzeczniaczek to taki jest, słuchajcie, niecałkowity, ale ja go dorobię do końca. Dobra, teraz zrobimy tego. No, ale 18 na godzinę to ja nie wyciągam, tylko raptem 12 w tym deszczu. Ciekaw jestem, czy to nie zależy troszeczkę też od tej pogody, więc nie wiem, czy nie będzie fajnie zmienić traktor, nie? Na tych dużych polach. Ja myślę, że w taką pogodę deszczową to nikt by na pola nie wyjechał, tylko taki wariat jak ja. No, ale to tak jak mówię, to jest gra, a nie rzeczywistość. A w grze, o, już tylko 9, ciekawe, a w grze ja mam tylko jeden dzień, nie? Który robi u mnie za cały miesiąc. No, dlatego mówiłem, że ja mam taką tendencję, ale widzę, że to te 40 cm to mógłbym, no zobaczymy. No, z tym GPS-em zdecydowanie łatwiej się jeździ, bo nie muszę tak naprawdę nawrotów prawie żadnych robić, bo widzicie, zrobię sobie co drugie pole i temat mam z główki, nie? No i teraz będą jazdy dookoła. Nasze poprzeczniaczki. No nie powiem, idzie bardzo kiepsko w tym deszczu i ciekaw jestem, czy to ma związek z tym, że ja to pracuję teraz w deszczu, nie?
No dobra. Noszę wrażenie, że to może mieć jakiś związek. Trzeba by jednak tutaj do tego Dalbo trochę mocniejszy ciągnik, żeby jednak to było szybciej. Zdecydowanie. Dobrze, moi kochani, ja skończę te pole, pojedziemy na drugie. Tak one są na drugim polu. Tym razem zrobiłem 2 poprzeczniaczki tylko. Zabieramy się za siew. Zobaczymy, czy tutaj będzie większa prędkość. No, zdecydowanie. Ciekawe, bo może to z górki jest troszeczkę, tak. Troszeczkę z górki, a w momencie, kiedy nam się wypłaszcza, to już nie jest tak zabawnie. To ciekawe, co będzie pod górkę. No, zobaczymy. A tutaj niestety bardzo źle podjechałem i trzeba będzie to poprawić. No i jednak zawracam. Chciał, nie chciał, ale dobra, teraz już powinno się wszystko unormować. O, siewnik pracuje. Najważniejsze, słuchajcie, żeby ten siewnik pracował, bo jeśli opuszczę to albo bez siewnika, no to mam, że tak powiem, stalerzowane, nie? I cały zasiew idzie w cholerę. No nie, to tym tutaj nie popracujemy. Ja myślę, że muszę tutaj niestety, ale wybrać się mocniejszym ciągnikiem, bo ten Dalbo troszkę się tutaj przemęcza. Ale może my też się jeszcze przemęczymy tym Dalbo na tym polu, bo tutaj no nie jest to bardzo wielkie pole, więc damy chyba radę. No nie wiem, co ja tutaj teraz zrobiłem, naprawdę nie wiem, powiedziałbym dosadniej, ale nie wiem, kto to będzie słuchał, więc i jeszcze nie udało mi się tego podnieść. Guzik nacisnąłem, no jednak ta moja klawiatura na Bluetoothie to tak sobie trochę działa jak chce, bo ona próbuje oczywiście wejść w stan oszczędzania energii, nie? Więc właśnie teraz się ładnie podniosło, innym razem niespecjalnie. Czy ja tutaj dam radę wykręcić? No jednak te 3, tu pojedziemy chyba raz przy razie. Jednak te 3 poprzeczniaczki to może nie byłby zły pomysł. Tylko na takim małym polu no, czuję się, jakbym tutaj z prawdziwym siewnikiem jechał. Bardzo pomalutku. Ciekaw jestem naprawdę, na ile ta pogoda tutaj robi swoje. Hop. Dobra, i tutaj mamy ostatni fragment. I myślę, że możemy to teraz pociągnąć tak. Aha, no przecież ja tu mam jeszcze, kurcze, paski do zrobienia. No to trochę tak wyszło. O, nie ma dużej problemacji, ale trochę śmiesznie. No, tym bardziej śmieszne, że tutaj mijaka robię.
Dobra. Mamy godzinkę tej ciężkiej pracy w deszczu, więc pozwólcie, że zrobimy znowu cięcie. No dobra, to mamy za sobą. Jedziemy jeszcze dopełnić zbiornik, bo zamierzam jeszcze tą rzodkiewkę po zbiorach, jak zdążę. To posiać na tamtych polach, może nie tutaj, skręcimy tam. I pojedziemy, a nuż widelec, ten deszcz już przestanie padać, bo wydaje mi się, że on już powinien dać nam spokój chyba o 20, tak? Mam nadzieję. Albo ciut wcześniej nawet. Już zbiorów siana to chyba raczej nie przeprowadzimy. Ogradu już nie ma przynajmniej, taki jest plus. Okej. No, jest szansa, że to przestanie w końcu padać. No, jeszcze niestety pada. My zaraz zamienimy te traktory, weźmiemy ten mocniejszy, więc podejrzewam, że ciut lepiej pójdzie ta praca. No to musimy ominąć całe to towarzystwo. Na szczęście tutaj pod drzewami bez problemu sobie przejedziemy. No i czekamy na zakończenie tego deszczu. Bo mam nadzieję, że ten deszcz niebawem ustąpi. Chociaż na tej mapie to nie wiem. Andy tutaj takie jakieś dziwne rzeczy porobił. Jak chociażby takie górki. Zobaczymy, jak sobie poradzimy z tą górką. No póki co ok. Tak, albo zostawimy. Czy to jeszcze pada, bo wycieraczki pracują. Dobra, będzie przesiadka. Paliwo spalałem, zapomniałem go wyłączyć, no proszę. Dobra, odłącz. No, zobaczymy, jak ta mocniejsza maszyna będzie sobie radziła. Dobra. No, chciałem teraz zrobić porządek z tym tutaj zawali drogą na tym polu, więc przefrancujemy go tu. Pytanie tylko, może nawet tak zrobimy, czy to nam się nie przewróci, nie? Tak, no to tego pytania już teraz nie będziemy zadawać. Wiadomo, że to nam się przewróci. Hop. A ciekawe, jak to byśmy tak zrobili odwrotnie. Ja tam chyba nawet nie mam pełnego zbiornika tego wapna. O nie? Zaraz się przekonamy. No 80%. No tak, to dużo lepiej to wygląda. Dobra. No i teraz nie w tą stronę. No, zostaje nam ta rzodkiewka. Ja jeszcze raz sprawdzę pogodę, ale wydaje mi się, że do 20 będzie padać. Czy to już miało przestać? Kurczę, na łacie. Brudny jestem.
Niemożebnie. 19. No właśnie, 19 jeszcze deszcz, a 21 nie. No to zakładam, że to już miałoby kończyć. Już mam dosyć tego deszczu. Dobra, i teraz pytanie, gdzie tutaj są moje linie. No i te linie są właściwie. Damy tylko je trochę węższe. 2 czy 3 poprzeczniaki. Żeby było mi wygodniej, może 3 zróbmy. Tak jest. No i możemy się zabrać za pracę. Tylko dlaczego ja ich nie widzę? Hop. 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 I hop. No, teraz widzę. Dobra, to zaczniemy z tamtej strony. Jeszcze tu coś? Nie. To już tu. No to jazda, panie gazda. No, dużo szybciej nie jadę, ale ciut szybciej jednak mimo wszystko. Jednak jazda po tym polu nie należy do najłatwiejszych. Na szczęście ta maszyna dosyć dobrze łapie. Zobaczcie, jaki duży ślad zostawia, jak będę ją opuszczał. Dobra, teraz chcemy w to wjechać. Zerknijcie teraz, zobaczcie, jestem na środku. Jak ją opuszczam, to praktycznie cała przestrzeń tej maszyny jest zrobiona. Także pod tym kątem to fajne. Będzie trochę roboty, nie? A swoją drogą, poczekajcie, zobaczmy, jak wygląda teraz nasza ocena, tak z ciekawości. 47, 57, 54, 62. No to zobaczymy, jak to będzie wyglądało, szczerze mówiąc. W momencie, kiedy to tutaj w całości damy tą rzodkiewkę. Pięćdziesiąt cztery, 62, 57. No już wygląda całkiem nie najgorzej. Jak jest powyżej 50, a nawet koło 60, to ja już jestem zadowolony. No to jest fatalne. Ale tak jak mówię, zobaczymy na końcu. Także robimy cięcie, spotykamy się za moment. Teraz pomyślałem sobie, że chwilkę Was uraczę taką jazdą ze środka. Zrobimy tak może ze 2T, żeby trochę tego klimatu traktorzysty poczuć, że tak powiem. Nie będziemy tutaj specjalnie się też przejmować, jeśli troszkę gdzieś tam nie dosiejemy, trudno. Potem będziemy przecież przy siewie już na przykład owsa, tak, używali siewnik z podajnikiem nawozu, więc myślę, że nie będzie tragedii. Tak, tu widać, że to pole jest odrobinkę jednak pod górkę. Hopaj. No to jedziemy.
No pod górkę na tym polu w deszczu wyciągamy 11. Ale tam dalej damy radę nawet 18 na tym płaskim. No z tego wniosek, że tutaj potrzebny jest taki dosyć solidny ciągnik do tego 8-metrowego Dalbo, ale też robota całkiem fajnie się robi. Strasznie brudne już te maszyny. Mam nadzieję, że ten deszcz niebawem przestanie padać i będzie można sobie dokończyć te moje żniwa. No naprawdę tak długiego dnia już dawno nie miałem, myślę. Ok. No wydaje mi się, że szczerze mówiąc, lepiej jeździć z takiego widoku ze środka. Nie wiem jak Wam, słuchajcie, czy Wy też tak lubicie jeździć ze środka, ale ja bardzo. Nawet zastanawiam się, czy jakąś serię albo może jakieś odcinki nie zrobić tylko z takim widokiem od środka, żeby jechać. Obawiam się, że to dla mnie będzie spore utrudnienie, ale być może ten widok będzie bardzo taki, powiedziałbym, rzeczywisty, nie? To może jak zaczniemy grać tak troszkę bardziej realnie, bo na razie gramy tak, jak nam się podoba póki co. Chociaż prawdę powiedziawszy, na tej mapie farmer Andy tak to ją skonstruował, że wiele tych aktywności ręcznych można przeprowadzać, aczkolwiek patrząc na maszyny, które się pojawiły ostatnio, to są te maszyny wszystkie, które kupiłem, plus ten na przykład wózek ręczny, do którego można dużo załadować, a którego też ten szafer może pod siebie podłączyć, to widać, że te pojemności wzrosły. Wszystko zmierza do tego, żeby było łatwiej graczowi. Nie tylko samą taczką, ale tym wózkiem również można całkiem fajnie popracować. No dobra, to spotkamy się za moment, bo te pole jeszcze chwilkę mi zajmie. Mam nadzieję, że do około 20, a od 20 będzie po deszczu, będę mógł zacząć żniwa. No to pięknie, jak widzicie, pole mamy tutaj skończone, więc możemy się poskładać i możemy sobie śmignąć na następne, że tak powiem, prace. Godzina 20, a tu wycieraczki nadal pracują, kurczę. Trochę niefajnie. Tak, to powoli dojeżdżamy do miejsca przeznaczenia. Więc ja sobie pozwolę chwilowo tutaj zaparkować. Hop. No i wrócimy po drugi ciągnik. Też podjedziemy z nimi, z tym wapnem. No nawet bez... Wow! Odnoszę wrażenie, że troszeczkę mi ten przód podskakuje. Jednak jakiś obciążnik by się przydał, ale generalnie jadę. No dobrze, słuchajcie, myślę, że mogę zrobić to samo, co ten kolega tutaj i zaparkować. Trochę żeśmy robotę wykonali, więc pozwólcie, że zrobimy save'a. I zastanówmy się w takim układzie, co dalej. Godzina 20, a tu nadal pada. Co prawda już nie grad, tylko zwykły deszcz. Ale my tu byśmy się chcieli wziąć za robotę, nie? No dobra, mamy chwilkę czasu, więc może przywieźmy prasę.
Może weźmy prasę. Pytanie, czy ja ten zestaw będę chciał jeszcze wykorzystać. Tak, bo będę chciał zrobić pewien test. O, tutaj szufla chyba wysokiego wysypu jest, tak czy nie? Tak. O, proszę, jakie kwiatki mam w ciągniku. Nic to. Pan to zostawi, a my śmigniemy po dwie rzeczy. Tylko tak się zastanawiam. Wiesz, ten materiał ma już godzinkę, to może na następnym odcinku, słuchajcie. Przyciągniemy tutaj dwie rzeczy. Na dziś bardzo Wam dziękuję. Zapraszam na kolejne zmagania z Hofbergman w wersji mapy, jak mi pamięć nie myli, 1.2. Wersja farminga chyba 1.3, żeby było wszystko powiedziane. No i na tej mapce żeśmy... O, to nie, tutaj skręciłem, nie szkodzi. Na tej mapce żeśmy... A co tutaj jest? Wystartowali jakby od zera, tylko z większą kasą. Jakie fajne. Tylko powiem tak, no trochę daleko od rzeki ten ponton tu leży. Ale może być tak, że on kiedyś tutaj może będzie użyteczny. Było fajnie, jakby takie coś było użyteczne, można było znaleźć i wykorzystać, nie? Taką maszynkę. Na przykład taki ponton sobie tam popływać po tej wielkiej sadzawce. No dobrze, moi kochani. Na dziś, tak jak mówiłem, to będzie tyle. Dziękuję bardzo. Zapraszam na kolejne zmagania i zobaczymy z tą mapą. Zobaczymy, czy ten deszcz w końcu przestanie padać, czy też nie. Trzymajcie się. Cześć.